uwaga, nagrywam. Właśnie w takiej miejscówce dzisiaj spaliśmy. Może niezbyt długo, bo przyjechaliśmy tu o 2 w nocy, nawet chyba chwilę po 2, bo dojechaliśmy wczoraj w nocy do Dżalalabadu. Mieliśmy spać u jakiegoś artysty w mieszkaniu, ale potem się okazało, że mieszkanie jest za małe i najpierw pojechaliśmy zobaczyć, tam jest Dżalalabad na dole, zobaczyć taki park, ale ten park był w zasadzie w samym centrum i ja się obawiałem, że tam się mogą w nocy włóczyć jeszcze jakieś grupki młodzieży, więc wyjechaliśmy jakieś jeszcze kilometr czy 1,5 kilometra dalej w kierunku takiego wzniesienia, jakiejś góry i tu też jest park. No. Po prostu co było w nocy widać przy czołówce. Wybraliśmy taką miejscówkę pod drzewem, położyliśmy się spać. No i słońce nas obudziło. No jest 8:08 i już się nie da spać. Już tak grzeje w głowę, że po prostu... A właśnie, bo idziemy dzisiaj do kościoła. Dzisiaj jest niedziela, 2 lipca. Tak, widzicie jak czas szybko mija, już jest 2 lipca. A mi się wydaje, że dopiero co wyruszyliśmy z Krakowa. I idziemy na mszę. Właśnie znajdujemy się w Dżalalabadzie na ulicy Puszkina 18, a kawałeczek dalej jest numer 20 i pod numerem 20 znajduje się katolicki kościół. Także jakbyście kiedyś byli, to warto tutaj wstąpić. W niedzielę jest msza o 11, a w każdy inny dzień tygodnia o 18 albo o 19. Można znaleźć na stronie internetowej. Są tylko kiedy w niedzielę. Tak. Także tu jest parafia rzymskokatolicka. Aktualnie zostawiliśmy tam rowery. A jutro pojedziemy do Osh, gdzie jest 110 km. Może się uda zrobić to w ciągu jednego dnia. Dobrze by było. Rano przyjechaliśmy do parafii. Nawet nas nie zaprosili, żebyśmy zostali dzisiaj na noc. Po prostu zaczęli nam szukać miejsca. Tak. Więc zostaniemy jeszcze do jutra. Tak. I wtedy jutro możemy od razu w jeden dzień Ksiądz Adam nam pojechać do Osza. Mamy od nadzieję. razu nam zorganizował nocleg. Mówi, że tak, przyjadą jeszcze grupa wolontariuszy dzisiaj z Polski, 6 osób, ale tak wszyscy się pomieścimy, nie ma problemu. To tutaj wam pokażę, gdzie możecie spać. Tam w 2 różnych miejscach, bo jest podział na grupę męską, grupę żeńską, także wszystko jest zgodnie z przepisami, żebyście się nie martwili. A teraz idziemy zobaczyć miasto. No, czekaliśmy długo z wyjściem, bo było słonecznie, teraz jest zachmurzone, a też mamy internet, więc chcieliśmy trochę tam posprawdzać, poczytać. Dorenda zamieszczała parę godzin ze zdjęciami dla blogu, ale się udało jakoś innej kolejności, ale są. Ja wypiłem 2 kawy z ekspresu, Dorenda 2 herbaty. Jakby komuś z was zginął złoty Mercedes, to tutaj jest. Tu stoi, na tej ulicy. Jakbyście chcieli się wybrać na porządną imprezę, to można tutaj podnająć takie limuzyny. Tutaj wejdzie drużyna pływaczek, a tutaj drużyna koszykarzy. Także mogą razem na imprezę jechać koszykarze z pływaczkami. Może być całkiem fajna impreza. Ale z przodu musi jechać kierownik złotym Mercedesem. Tak. Biszkek restaurant. A tam gdzie ta góra, to tam wczoraj spaliśmy gdzieś. A mówią, żeby Dzień Święty święcić, a tutaj praca wre. No. Także my dzisiaj świętujemy, nie pracujemy, nie jedziemy rowerem. Nie praliśmy nawet. Nawet nie praliśmy. Pomyślałam o tym, ale potem zapomniałam. Ale kąpaliśmy się. Tak. Tak. Przed pójściem do kościoła. Dobry moment, żeby się kąpać. Tak, przebraliśmy się. Nie czyściłam. Ja też nie, ale buty zostawiliśmy przed kościołem. Tak.
prawda. To powiem wam, że to jest bardzo fajne doświadczenie być na mszy na bosaka. Bo Bo tam tam w środku są dywan. ładne dywany, żeby się nie brudziło. Zresztą bardzo Ludzie, którzy siedzieli na pierwszym rzędzie, nie ściągnęli nie butów. ściągnęli. Ale było Oni bardzo mieli sympatycznie, butów nie? Tak. Blisko bazar. Jeśli będzie coś kuszącego do jedzenia, to spróbujemy. Jalalabad to jest takie miasto położone na skraju Doliny Fergańskiej. Już tutaj zwyczajnie pije się herbatę zieloną. Herbata zielona pije się dlatego, bo ona bardziej gasi pragnienie niż czarna. Za to jak się chcesz rozgrzać, to pijesz herbatę czarną. I się pije bez cukru czasem. Się pije bez cukru. No i dla mnie to jest takie miasto, jak się wjedzie do Kirgizji, to Biszkek wydaje się być takim zwyczajnym miastem, jak no nie europejskim, ale takie nie ma swojego klimatu. A w Jalalabad już czuć taki klimat orientalny lekko. Teraz idziemy przez bazar i będziemy się rozglądać za czymś do żarcia. Mogą mieć gumki do włosów. Takie coś potrzebowałaś, nie? Nada się któraś? Nada się któraś? Tam widzę, że jest samsa po 25. No i najwięcej jest arbuzów, bo teraz jest sezon arbuzowy. Ale arbuz już jest. Samsa standyra za 25. To jest dobra cena. Samsa 25? Nie, to samsa. Nie, ukończyłся. Wniosek z tego taki, że kto późno wychodzi na bazar, ten nie je samsy, bo samsa już jest sprzedana. Skończyła się. Samsy nie ma, ale są manty, także spróbujemy manty. Mant jeszcze nie jedliśmy. Nie są drogie, bo kosztuje jedna sztuka 1 zł, więc my mogliśmy zamówić po 2 sztuki. Там вот водопад у нас есть, хорошее место. Там вот сильные трассы, туда переезжаем. A как это? Руками надо пишет? Нет, сейчас ложку даст. А мы с руками, а вам ложку даст. Czy tak? Это как Грузине хинкали? Это похоже. Ложка и вилка, да? Грузины, Тоже руками. они вареные делают. Вареные. Ja mam brudne ręce. Dobra. Озеро Сомкуль тоже интересно. Были, да? Да. Да. Jesteśmy w teatrze. Może przyjdziemy na koncert na godzinę 8 czy 9. Zobaczymy. Jesteśmy, słuchajcie, na koncercie. Jest już za 20:10. Koncert się miał zacząć o 8, a dopiero kable rozkładają. Myśmy na szczęście przyszli dopiero 10 minut temu, bo to przewidzieliśmy. Chyba inni też chcą, aby się w końcu zaczęło. To w ogóle jest teatr w Jalalabad. A jesteśmy na koncercie tego chłopaka, który wczoraj powiedział, że ma dla nas pokój w tym wynajętym mieszkaniu. I się okazało, że nie ma. Między innymi jego, bo on tam jeszcze jakaś znamienita gwiazda ma występować. Tak, a później powiedział, że po prostu 3 osoby będą śpiewać 2 razy. Zobaczymy. Assalamualaikum, hardaqly zamandaşlar, Kutmandy Kuşvak tünüňizler menen.
jakiegoś historycznego kompleksu. A wchodzę sama, bo Maciek tu już kiedyś był 2 czy 3 lata temu. Tu jest minaret chyba z XIII wieku i jakiś grobowiec tam dalej. A to potem zobaczymy, bo gdzieś jest informacja, to więcej opowiem. Patrzyłam, minaret jest z XI-XII wieku. Właśnie wchodzę, bo tu można wejść na schody. Bardzo ważna informacja, że nie można się kochać tutaj. Sztraf 500 są, to znaczy 25 zł. No i tak to wygląda. Widok na miasto Uzgen. Tu jest lepszy widok, tu jest większa część miasta. Tam widzimy grobowiec, tam zaraz jeszcze pójdziemy, ale podobno w środku nie za dużo do oglądania jest. No i tak wygląda góra wieży. Też nie za ciekawe. Na schodach jest strasznie ciemno. Teraz w dół jeszcze nie jest tak źle, ale w górę to w ogóle nic nie widziałam w pewnej chwili. I tylko na dotyk znalazłam następne stopienki. Tu jest minaret, teraz pewnie w całości, bo przed chwilą nie wiem, czy wszystko widzieliście. A na tym terenie jeszcze są 3 mauzoleje i ruiny medresy, czyli islamskiej szkoły. W tych mauzolejach spoczywają dawni władcy miasta Uzgen z dynastii Karachanidów. Jednocześnie te budynki tutaj są bardzo dobrym przykładem architektury, kultury Karachanidów z XI-XII wieku. A później pochowali tutaj też innych ludzi, bo znaleźli aż 60 grobów. A więc teraz idziemy zobaczyć, jak to wygląda. Tu jest taka wiata, myślałam, że tutaj może są jakieś resztki czegoś, ale niestety nie są, ale sama wiata też jest całkiem ładna. Niestety nie wiadomo, co to dokładnie jest, czy jest stara, a tutaj pszczoły, gniazdo pszczół jest. To chyba jest główne mauzoleum, które wygląda całkiem ciekawe. A, już widzę. Te 3 to są w jednym budynku, po prostu 3 wejścia. Wchodzimy do środku. O, ładna akustyka jest. No i tak to wygląda. Jest tu po prostu puste. Nawet grobu nie widać, więc nie wiem. Może tutaj pod ziemią, pod podłogą ktoś jest pochowany. Tutaj mamy 3 mauzoleum. Niestety jest zamknięte. Ale widzicie, jeszcze całkiem ładnie zbudowane. I drzwi ładne. Zamknięte. No tu chyba już nowe cegły. Ruin tej medresy chyba nie bardzo widać, ale podejrzewam, że to jest to, co tutaj widać. To są takie ścianki w trawie. To pewnie ten budynek był. Tam jeszcze jest jakiś budynek, ale to chyba nie jest część kompleksu, bo to wygląda na nowe. Całkiem ciekawie było. Ładny budynek. Tutaj mamy jakieś wiśnie chyba. Czy coś. Nie, a to są jak... Ale całkiem ładny budynek był. Wejście dla turystów droższe troszeczkę niż dla dorosłych. Nawet dla dorosłych turystów. No niestety, ale 2 zł to i tak nie tak dużo.